Prawilny basik. Dość. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzień dobry. Witam w nowym tygodniu. Nie, w starym tygodniu. Ale w nowym miesiącu. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Cześć Wojciech Wernicki, cześć Łukasz, cześć Drakana, cześć Uskrzydlacz, cześć Justyna M, cześć Potężna Spółdzielnia Pączków z Ananasem, cześć Devan Kevan, cześć Dziwny Pies, cześć Manawiasty, cześć Pola Droid, cześć Żaba Morton, cześć Emmet, cześć Anna Alabastar, cześć Marcin Gajda, cześć Emmet, cześć Uskrzydlacz, jeszcze raz cześć Kutabaniarzy, cześć Kufelek X, cześć Anarki Dusza, cześć Radosław Langner, cześć Tłumacz Adam, cześć Kim R, cześć Dziwiedziu, cześć Alicja ING, która mówi, że mamy temperaturę 13 stopni 1 marca i kogoś zdrowo pojebało, żeby oprotestowywać zmiany mające ograniczyć ocieplenie klimatu, ale co ja tam wiem. Cześć Ania Nowicka, pozdrawiam twoje home office i witam na streamie na żywo. Cześć Marysia Siema, cześć. Przeżyłem właśnie w chuj stresującą sytuację. Mianowicie wypadła mi słuchawka z ucha w momencie, kiedy podjeżdżał pociąg i bałem się, że spadła na tory i chwyciłem ją z ziemi prawie równo z dziewczyną, która na niej stanęła. Ja pierdolę, ale się obsrałam. Pewnie drogie słuchawki, co? Cześć Patryk Kulpok. A właśnie, nowa słuchawka 700 zł. Dzień dobry, łapka w górę i lecimy, mówi Kosmiczna Ekspedycja Kubę. Siemanko, cześć Miłoszka Zero, cześć Roller, cześć Pola Lola, cześć, cześć Gonzito, cześć Swirly, cześć Patryk Oczadły, cześć Karol Losowy Ciąg Cyfr, cześć Melvin 161, cześć Arturo D. Słuchajcie, minął kolejny tydzień, za nami kolejny tydzień, w którym nadal nie ustawiłem streamów na YouTubie wcześniej, żeby już wisiały na stronie głównej kanału. Cześć, cześć. Minął też miesiąc kolejny, czyli luty, najcieplejszy no bardzo ciepły jak na luty. O, Marysia, super, to super wieści, że pracujesz tylko do 16:30. A kochani, luty, w którym padał deszcz i świeciło słońce i było powyżej 10 stopni i nie było śniegu, nie było zimy. Kiedyś było takie powiedzonko, przysłowie, że idzie luty, podkuj buty, czy tam szykuj buty, a teraz chyba trzeba zrewidować to przysłowie i powiedzieć idzie luty, wyrzuć buty zimowe w sensie. Jaki jest przelicznik żupsów na żabsy? Myślę, że słaby, Gonzito. Czy jest to wymienna waluta? Próbuj. Słuchajcie, jest taki chłop, Szymon Malinowski się nazywa, no nie? I ten Szymon Malinowski jest, żeby wam nie skłamać, to jest polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Był kiedyś taki film, Można panikować. I to był film o Szymonie Malinowskim, o zmianach klimatu. I jak obejrzenie filmu Można panikować nie zmieni was w ludzi, którzy pójdą na asfalt protestować, przykleić się dupą do jezdni, to nic was nie zmieni.
Można go obejrzeć na YouTubie. Jest to bardzo smutny film i zgodnie z tytułem możecie zacząć panikować po obejrzeniu go, więc ostrożnie. Jest to film nie tylko o zmianach klimatu, ale właśnie też o profesorze Szymonie Malinowskim. Jest to film o chłopie, którego nikt nie słucha, którego wszyscy mają w pompie. Jest to film dokumentalny, który jest trochę jak ten film o komecie z Netflixa. Że kometa leci do Ziemi, naukowcy ostrzegają i wszyscy mają to w pompie. Don't Look Up się nazywał. I polecam wam go obejrzeć. Kiedyś on był dostępny na YouTubie, teraz też jest dostępny na YouTubie. Mówię o tym w czasie przeszłym i teraźniejszym jednocześnie, bo pamiętam, że jak miał premierę parę lat temu, to był dostępny na YouTubie tylko przez chwilę, a potem nie był, bo była premiera jakaś festiwalowo-kinowa, a teraz jest dostępny na YouTubie, możecie go sobie obejrzeć. I słuchajcie. Jest już luty, bądź w plenerze skuty, mówi Roller. I słuchajcie, ten właśnie Szymon Malinowski wrzucił se na swój Facebook takiego posta przedwczoraj. Bardziej przedwczoraj niż wczoraj. Uwaga, pokazuję go i czytam go na głos. Uwaga, Szymon Malinowski, autentyczne. Dzwoni jedna z telewizji śniadaniowych. Chcieliśmy porozmawiać o najcieplejszym lutym w historii. A Szymon Malinowski mówi, chętnie przyjadę, dziękuję za zaproszenie. Opowiem, czego to sygnał w dobie narastającego kryzysu klimatycznego. Telewizja mówi, zapraszamy o 8 rano. Szymon Malinowski mówi, będę. Pół godziny później telefon. Telewizja mówi, to my jednak dziękujemy. Niech pan się nie gniewa, ale ma być pogodnie i optymistycznie. Kurtyna. Roller mówi, że Don't Look Up to straszna patologia. Tak, zgadzam się. I pamiętam, jak zachwycali się nią ci sami ludzie, którzy negują kryzys klimatyczny. Zachwycali się tym filmem ci sami ludzie, którzy nie mają pojęcia, że ten film jest o nich. Pamiętam, jaki był zachwyt w internetach. Jak Tomasz Lis zachwycał się filmem Don't Look Up. I tym podobne aparaty. Było pytanie na czacie, widziałem wcześniej, z czym żubr wyskoczy z okazji optymistycznego piątku. No, mam pewien pomysł. Nie wiem, jak to zniesiecie, ale mam pewien pomysł. Ale to zaraz. Także tak, kochani, no, film Don't Look Up, mimo że strasznie patologiczny, to i tak nie przymówił do rozumu nikomu. Tak samo jak nie przymówiło do rozumu nikomu, można panikować. Ludzie pokiwali mądrze głowami z zatroskaniem, powiedzieli, o kurcze, ale tragedia ludzka się dzieje. Ajajajajaj. To ludzie ludziom zgotowali ten los. To jest tak jak przy rozmawianiu o Auschwitz nie spadającym z nieba. No patrzcie, jakie mądre słowa. Oh no, anyway. Tak, w tym miejscu jesteśmy. Twarzkie, telewizja, to my jednak dziękujemy. Niech pan się nie gniewa. Ale ma być pogodnie. Malinowski. Jestem fliperem. A, to zapraszamy. Swirly, bo to ekwiwalent WOŚP-u. Zachwyty, że ważne i super, bez jakiejś analizy, gdzie jest problem. No tak. Grzegorz Stachowiak, a teraz Lis pisze tweety o tym, jak zakażą jazdy na hulajnogach. Kto chce zakazać jazdy na hulajnogach? Mam nadzieję, że zakażą jazdy na hulajnogach. Żebym nie musiał oglądać ludzi na hulajnogach. Ludzie na hulajnogach wyglądają za wesoło i wkurwia mnie to. Se hula taki, jeden z drugim. Zwłaszcza jak po chodnikach hulają i to już mówię zupełnie serio.
Jan Michał Szulew, ten sam list, co się srał, że był za duży coverage w mediach pożarów lasów, podczas gdy łamana jest konstytucja. Siema Kacper Czerwonka. Emmet, a propos zmian klimatycznych, to jest stara książka sci-fi Ship Look Up, straszna wizja, do której się zbliżamy. Ta książka przekonała mnie do aktywizmu. O, ciekawe, ciekawe. Roller, a może by zrobić obrazoburczy obraz o Jezusie, co jebie globalne ocieplenie, jeździ dieslem, stra do studni i strzela z fajerwerek. Czemu o Jezusie akurat? Ale myślę, że można by. Można by z drugiej strony zrobić film o Jezusie, który jest aktywistą klimatycznym, ale to byłoby chyba znowu za bardzo patologiczne. Arturo D., a to nie jest tak, że w Żubrolandzie od poniedziałku się zaczyna od najcięższych tematów, a potem jest lepiej? Nie, dlaczego? Dlaczego ma być lepiej? Kto powiedział, że ma być lepiej? Wojciech Wernicki, odcinania elektrycznych, no mniej, są mniej groźni, bo nie zapierdalają tak po chodnikach. Grzegorz Stachowiak, spójrz co wczoraj list napisał. Myślę, że napisał wczoraj list dużo rzeczy, więc nie wiem o co konkretnie chodzi. Słuchajcie, tym bardziej zawsze jestem zachwycony głosami ludzi, którzy mówią, że aktywiści klimatyczni obrzucający dzieła sztuki zupami, no nikogo nie przekonują do swojej sprawy. Wydaje mi się, że wynika to z jakiejś zinternalizowanej przez większość z nas mentalności klienta, w której czujemy, że jak ktoś coś do nas mówi, to on musi nas do czegoś przekonać. Nie, aktywiści klimatyczni nie muszą cię do niczego przekonać. Jeśli nie przekonuje cię rzeczywistość i konsensus naukowy dotyczący kryzysu klimatycznego, to aktywiści klimatyczni nie są od tego, żeby mówić do ciebie: ej, słuchaj, a może byś przekonał się do tego, że Ziemia płonie. Debilu jebany. Nie, aktywiści klimatyczni nie są od tego. Nie taka jest ich rola. Jeśli skupiasz się na tym, że ktoś obrzucił obraz zupą, to... a nie na tym, o co chodzi tym ludziom obrzucającym obraz zupą, to masz źle ustawione priorytety. To jesteś durniem, któremu można by zrobić samerdakę, a on i tak nie będzie przekonany do niczego. Tak sobie właśnie myślę. Jeśli skupiasz się na tym, że dzieło sztuki, którego i tak nigdy nie widziałeś na żywo i nigdy nie zobaczysz, bo jak pojedziesz do innego miasta, to będziesz grzał dupę na plaży, a nie oglądał dzieła sztuki, jest dla ciebie ważniejsze niż to, że wszyscy zginiemy, to w ogóle nie wiem, czy jest sens z tobą rozmawiać. Jak Renata Beger. Widzieliście Renatę Beger? W ogóle, co to jest za pomysł, żeby odmrażać Renatę Beger? W tym tygodniu odmrożono Renatę Beger. Renata Beger pojawiła się z jakiegoś powodu u Rymanowskiego w Radiu Z. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Nie wiem, jaki był powód tego konkretny. Czy to chodzi o protesty rolników i ktoś kojarzył ją z tym, że była w samoobronie. Była w samoobronie, więc na pewno zna się na rolnictwie. Ewentualnie może chodziło o podsłuchy i o Kamińskiego i Wojcicha, nie wiem, zupełnie wszystko mi jedno. Natomiast sam fakt rozmrożenia Renaty Beger i wzięcia jej do telewizora, no nie do telewizora, bo do radia, ale słuchania tego, co Renata Beger ma do powiedzenia o rzeczach, wydaje się dosyć ciekawy. Powiedziałbym taki... To nie jest tak, że nauczyłem się nowego słowa. Samerdaka to jest rzecz. To jest czynność. Wydaje się pomysł zaproszenia Renaty Beger wydaje się pomysłem pełnym dezynwoltury. Pomysłem tromtadrackim. Uwaga, puszczam Renatę Beger z tego tygodnia. 2 minuty.
Ale Unia mówi, że wraca do natury. Są Nie. programy Natura Nie. 2000. Są Nie. ograniczenia. Jest cały czas mowa o tym, że jeśli nie zrobimy pewnych rozwiązań, nie wprowadzimy ich w życie, to nas zabije klimat, będzie susza. Klimat i tak nas Rymanowski zaraz sam będzie obrazy oblewał i pomniki. zabije i tak nas zabije, ponieważ to ileś tysięcy Bo on był drugi w kulach, więc i tak by wygrał. lat czy milionów lat i tak się staje. Prędzej czy później. My tego nie doczekamy, ale któreś tam pokolenie X, Y, Bóg wie jeszcze jakie, doczeka się tego. Zawsze tak było. A dlaczego my odnajdujemy gdzieś tam w ziemiach, pod wodą, zatopione miasta i tak Ciekawe, czy Renata Beger ma jakieś konto na Facebooku i czy wrzuca tam treści o zatopionych miastach jak Lech Wałęsa i o piramidach. tak dalej. Bo klimat się zmieniał. Jedna część została zatopiona, druga została zasypana, zburzona przez naturę. Co cię nie zasypie, to cię utopi, jak to mówią. Matka natura to jest to, co jest najsilniejsze i co nam Czyli dyktuje chce pani życie. powiedzieć, że nie powinniśmy nic zrobić w sprawie klimatu? Bo i tak nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście, że nie powinniśmy się sami zatruwać. No Poprzez właśnie. mnóstwo kopciuchów tak zwanych, poprzez mnóstwo samochodów starych, które na przykład już naprawdę się do niczego nie nadają. Ja rozumiem, że nie każdego stać na nowy samochód. Ja to całkowicie szanuję, ale naprawić trzeba. Jeżeli któryś kopci, to trzeba jechać do mechanika i naprawić, żeby tyle tych spalin nie wydalał. Ale są możliwości po to, Trzeba jechać do mechanika i naprawić, no. Renata Beger mówiąca o rzeczach jest jak Kiszak mówiący o zwolnieniach w game devie. żebyśmy sobie bezpośrednio pod nos takiego powietrza nie dozowali, bo to nas truje. Oczywiście to się wszystko osadza w płucach, ale nie to, że my świat uratujemy. Nie Ale uratujemy. chce pani powiedzieć, tam, że ci panie? młodzi wszyscy ludzie, Panie, świat to jest... Wiecie, jaki duży jest świat? Jest duży, a my jesteśmy mali. Proszę nie bawić się w Pana Boga, okej? Okej? którzy demonstrują na ulicach, aktywiści klimatyczni, aktywiści ekologiczni, to są ludzie, którzy nie powinni robić tego, co robią? Że występują w złej sprawie? To są ludzie, którzy przede wszystkim występują w swojej sprawie i korporacji. Jakiej swojej sprawie, jakiej korporacji? Po pierwsze, firmy, które są wielkimi korporacjami, wysyłają ich po to, żeby nam tutaj uprzykrzyli życie, żebyśmy my zmniejszyli produkcję, a nawet zlikwidowali. Panie redaktorze, No i tak, słuchajcie, no i tak, tak. Czy Patryk Kulpok, czemu oni ją wyciągnęli z lodówki? Nie wiem, ale podoba mi się, jak Renata Beger opowiada nam świat. Słuchajcie, jak można wyciągać, jak można rozmawiać jak z człowiekiem ze Sławomirem Mencenem, który opowiada ludziom, że jak się złamie rękę, to można iść do szeptuchy i szeptucha ci naprawi jajkiem. I ten człowiek jest kreowany na jakiegoś bohatera polskiej polityki również przez niezależne, prywatne media. To dlaczego nie zapraszać Renaty Beger, która opowie wam, że aktywiści są wysyłani przez wielkie korporacje, które chcą, żebyśmy powstrzymali produkcję i że nie uratujemy świata, bo z naturą nie wygrasz. No, dlaczego nie, no? Czym to się różni od podstawiania mikrofonu Sławomirowi Mencenowi? Czym to się różni od podstawiania mikrofonu Januszowi Korwin-Mikkemu, żeby opowiadał, ile razy Janusz Korwin-Mikke musiał opowiadać publicznie w telewizji o tym, że pedofilia jest super, zanim został zmarginalizowany przez media.
A w zasadzie to został zmarginalizowanym przez media głównie nie dlatego, że opowiadał o pedofilii, że jest super, ale dlatego, że wypadł z polityki takiej mainstreamowej, no nie? Właśnie, szkoda, że nie ma tutaj pytania, może później jest w całym wywiadzie albo wcześniej, jaki jest stosunek Renaty Beger do szczepionek? Ważkie, ale w kwestii rozrywki i dobrej zabawy to wspaniały wywiad. Ja się zgadzam, że same te 2 minuty, same te 2 minuty wypowiedzi Renaty Beger są co najmniej wesołe. Co najmniej wesołe. Więc tak, słuchajcie, no kryzys klimatyczny jest, telewizja chce, żeby się uśmiechać, Renata Beger mówi, że to by nic nie dało i tak, bo kryzys klimatyczny był drugi w kulach, więc i tak by wygrał. Cześć Julo. Ania Nowicka mówi, żebyśmy korporowali, dlatego te korporacje nas tutaj powstrzymują dokładnie. Ej, o co chodzi z tym CBA podsłuchującym Daniela Obajtka? Bo ja wczoraj widziałem tylko, mam tu coś w zakładkach, ale nie doczytałem tego. Doczytajmy to. Onet pisze i Radio Z ma chyba jakieś Radio Z ma chyba jakieś cytaty. Kamil Dec, to jest śmieszne, ale mega szkodliwe. No tak, to jest mega szkodliwe, bo to, tak jak mówię, to jest jakby tendencja do zapraszania ludzi i dawania platformy ludziom, którzy gadają bzdety, bo myślę, że łatwiej byłoby nam negować to, co mówi Renata Beger, albo nie zapraszać Renaty Beger, która ma do powiedzenia tyle, ile właśnie widzieliście, gdybyśmy nie normalizowali właśnie Mencenów, gdybyśmy nie normalizowali Warzechów. W zasadzie, czy Łukasz Warzecha mówi coś innego, niż powiedziała nam tutaj Renata Beger? No nie. Tyle, że Łukasz Warzecha mówi bardziej szczegółowo i z perspektywy kierowcy samochodziarza blachosmroda. Zobaczmy, Obajtek, CBA i papież. Zarządy Zjednoczonej Prawicy CBA podsłuchiwało i nagrywało rozmowy telefoniczne Daniela Obajtka, ustalił Onet. Poznaliśmy kulisy prowadzonej wobec prezesa Orlenu operacji specjalnej. Mamy także stenogramy jego rozmów, które znajdują się w materiałach specsłużb. KS donosi, że Rzeczpospolita wzięła na wywiad Szczepana Wójcika, tego chuja od farm zwierząt futerkowych, po jaki kurwa chuj. Myślę, że musimy o nim powiedzieć coś więcej. Nie dzisiaj, ale albo w poranku, albo w odcinku. Jak skończę zrobić ten odcinek, który od paru tygodni robię i kapie mi jak krew z nosa. Tak, są puste loty wynajętego przez Orlen Boeinga do Chin i z powrotem, co miało kosztować aż $1 milion. Jest nawet papież, któremu Obajtek w pandemii zawiózł wyposażenie ochronne, jakie miało trafić do polskich szpitali. Agenci CBA chcieli, żeby za udokumentowane podsłuchami nieprawidłowości Obajtek dostał zarzuty, włos mu z głowy nie spadł. Oto kulisy tajnej operacji CBA o kryptonimie Wampiryna? Zbychu pyta, czy oglądałem ten nowy program z Miłoszem Wietrowskim, Bujaczek i z Martą Nowak? Tak, słuchałem 2 pierwszych odcinków i nawet spoko. Do Obajtka agentów. Nie wiem, czy będzie mi się chciało to całe czytać, powiem wam, bo chyba puścimy sobie Tomasza Lisa zaraz po prostu. Do Obajtka agentów CBA doprowadził jego najbardziej zaufany następca Adam Burek, zastępca członek do zarządu bla 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 na przełomie bla 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 bla. Kali, nie chce mi się. Nie chce mi się tego czytać. Oglądamy Tomasza Lisa. Słuchajcie, Tomasz Lis zaprosił do siebie tego Pablo Moralesa. Tomasz Lis zaprosił do siebie Pablo Moralesa, słuchajcie, tydzień temu.
Ekskluzywnie. To jest ekskluzyw wywiad, spowiedź hejtera. Pablo Morales, czyli Bartosz Kopania, to jest ten chłop, który dostał od Platformy Obywatelskiej 300 000 w ciągu ostatnich 8 lat. Piszą, że za hejtowanie. Nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, że za hejtowanie. I być może pisał jakieś analizy faktyczne, za które dostał 300 000. Natomiast pewnie i tak nie obejrzymy całego, bo trwa godzinę. Natomiast no prawdziwym jest zdanie, Platforma Obywatelska płaciła hejterowi. Ciszę go trochę. Dzień dobry, Gnoja. moim gościem jest i proszę, żeby się pan przedstawił. Pablo, czy skąd się wziął Pablo Morales? Cabron. Wziął się stąd, to jest bardzo ciekawa historia i Bardzo niezwykle ciekawa. krótka. Jak zakładałem konto na Twitterze, wtedy rządził PiS, obawiając się tak jak duża część Polaków, o swoje bezpieczeństwo, szukałem jakiegoś pseudonimu artystycznego i Pablo Morales wpadł mi w ciągu 5 sekund, nie wiem Artysta dlaczego. taki z niego. Po prostu pojawił się w głowie To jest ciekawa historia. To jest... Chłop zaczyna, to jest ciekawa historia. Wpadło mi to do głowy, nie wiem dlaczego. i tak został. Także ta historia nie ma jakiegoś głębszego dna, ona po prostu została wymyślona, to jest taka historia 5 sekund, tak, dosłownie. Dobra. Przypominam, że to jest chłop, którego najsłynniejszym tweetem jest tweet, w którym nazwał innego chłopa Ayatollahem Sraczy. Jak długo pisał pan raporty tu, klatkę obok dla Platformy? 8 lat prawie. A to oni się do pana zgłosili, czy pan... Nie, moja historia współpracy z Platformą jest bardzo ciekawa, O, kolejna bardzo ciekawa historia. No, dajesz mordo, dajesz. ponieważ ja w 2016 na początku sam przyszedłem do Platformy, mówiąc, słuchajcie, To wali był się. czas Grzegorza Tak, to były Schetyny. początki Grzegorza Schetyny, początki katastrofy takiej w Platformie, która była po Ta katastrofa w Platformie była spowodowana nieobecnością Donalda Tuska, który, jak wiemy, jest najpiękniejszy. wyborach 2015 i ja widząc, co się dzieje, to znaczy, ja miałem 2 spostrzeżenia jako politolog, też człowiek, który przecież w tej Bo jest polityce pan z wykształceniem politologii. Tak, ja wykładałem pewien okres czasu psychologię polityki na Uniwersytecie Warszawskim. Byłem Słuchajcie, był Adam u Tomasza Lisa, Adam Abramczyk. Mateusz Trzeciak, elo spóźniony, ale jestem po raz pierwszy. Witaj Łysamendo z Twittera, YouTube'a, mam nadzieję, że mogę do ciebie tak mówić. Tutaj nie na bazarze i nie handlujesz geciami. O ty kanali, o ty. doradcą Ej, słuchajcie, był Adam Abramczyk, jest Pablo Morales. Kiedy u Tomasza Lisa pojawi się najpiękniejszy, najwspanialszy, największy, najcudowniejszy, najdziennikarskszy Tomasz Wiejski? Pragnę tego. Panie Tomku, proszę mnie nie zawieść. Komisji Rywina, między innymi doradcą wicemarszałka Sejmu. Gdzieś tam w tej polityce funkcjonowałem całe życie. No, Tomasz Wiejski też funkcjonuje w polityce. Pamiętam, że podczas mojej imby z Tomaszem Wiejskim, Tomasz Wiejski gdzieś napisał w mediach społecznościowych, że szantażuje go, bo napisałem mu, żeby usunął konto, że go szantażuje i chce go zmusić do odejścia z polityki. I w kampaniach wyborczych też. I kiedy zobaczyłem, ale w tym momencie ja nie współpracowałem od lat z politykami, ale kiedy zobaczyłem, co się dzieje z PiS-em, co oni wprowadzają, jaka jest masakra, też pamiętajmy, to był początek kodu, prawda? Mówię, no nie, no trzeba się jakoś zaangażować, bo to jest dramat. Znaczy, to Polska jest spychana w otchłań. To już wtedy było widać. Wprawdzie nic nie dzwoni, ale przypilnuje, żeby nie dzwoniło dalej. I Ten pan to taki bohater trochę, co? I tak, czy I pan... wtedy Ja poszedłem jeszcze telefon wyciąga podczas wywiadu. Ej, czekaj mordo, bo mi coś tutaj wibruje. Kurwa. do Platformy, mówię, słuchajcie, tam kilku znajomych miałem z lat, kiedy pracowałem w Sejmie, słuchajcie, bardzo chętnie będę wam pomagał, no trzeba coś z tym robić. To był taki moment, kiedy od Platformy odchodzili wszyscy. Ja pamiętam Tak chętnie będę wam pomagał, że musicie mi w sumie zapłacić 300 000 za to. rozmowy z jakimiś firmami, które mówią, słuchajcie, my dla was nawet za pieniądze nie chcemy pracować, bo wy giniecie, nie ma was, tak?
I to trzeba Swirly, nie chcę być ageistą, ale to jest znamienne, że troll Platformy to siwy typ z brzuszkiem, którego ciekawe historie, tak się wydarzyło, no. powiedzieć teraz taką bardzo ważną rzecz, że Grzegorz Schetyna, o którym można już nie mówić w kontekście rozmaitych jego dokonań, Wymień trzy dokonania Grzegorza Schetyny. Sungeyser nie będzie dzisiaj gościa. Wymień 3 dokonania Grzegorza Schetyny, mordo. 3. Jedno jest takie to, że pikująca w sondażach Platforma, kiedy nie rządził nią potężny Donald, cześć Brzoskwinia. A drugie dokonanie Grzegorza Schetyny to Grzegorz Schetyna odpowiadający dzień dobry Czesiowi z Władców Much. uratował tą partię wtedy, tak? Utrzymał ją, uratował tą partię, przeprowadził To rozsypywało koncerty. kompletnie. To wtedy miała Platforma, jak dobrze pamiętam, 12% poparcia. Wyprzedzał ich Petru, No to jest właśnie dokonanie Schetyny. Nowoczesna. Wszyscy politolodzy, eksperci położyli krzyżyk na Platformie wtedy, mówiąc, że ona I chuja. już nie przeżyje sezonu i do widzenia. Grzegorz Schetyna to jednak złapał, trochę do kupy pozbierał swoją silną ręką. On też się doskonale Ania Nowicka, to ja pójdę zaraz do Razemów i powiem, że mają słabe wyniki, to ja im pomogę, niech mi dadzą 300 tysięcy. A myślisz, Ania, po co ja tu zapraszam do programu tych ludzi z Razem? Żeby mi zapłacili 300 tysięcy za analizy polityczne. O, i tak, trzecie dokonanie Grzegorza Schetyny, Marcin Gajda, dobrze mówisz, zatrudnił Moralesa. na polityce zna, to bez wątpienia. I to układa i utrzymał. Tak, myślę, że bez niego Platforma by nie przetrwała i to też trzeba beze bardzo mnie. stanowczo Czyli pan powiedzieć. pracował dla Schetyny, potem dla Budki, Tak. a ostatnio dla Platformy Tuska. No, Kto pracuje dla Budki, ten ma rozum krótki. dla Platformy, bo ja Donalda Tuska nie znam osobiście, natomiast dla Platformy Nie? tak. To znaczy, pracowałem, to były wykonywane ekspertyzy, zlecenia takie tematy, które były wiodące. Czy tematy prac domowych ty panu zadawali, czy pan zadawał sobie sam? Zadawano mi najczęściej. Tak? To były takie rzeczy, które były aktualne, potrzebne w działalności. Czy ekspertyzy, czy analizy i pytania, których analizy dotyczyły, mieściły się w leninowskim pytaniu, co robić? Po części Są tak do tego Lenina. tak. Pablo Morales to współczesny Batman, pisze Twaszki. Wyjęty spod prawa obrońca praworządności, który nie ujawniał swojej tożsamości. Bez kitu. Swirly, pielucha dla Kaczora była zlecona czy nie? Musimy znać prawdę o tym hashtagu. Wydaje mi się, że hashtag pielucha dla Kaczora to mogła być robota Romana Giertycha. On chyba w wymyślaniu hashtagów jest taki, przynajmniej był, kiedy ja infiltrowałem sieć na wybory Romana Giertycha. To raczej on te hasztagi dowoził. Po części były to też takie swobodne tematy dotyczące funkcjonowania grup społecznych, takiej socjologii, psychologii, polityki. Funkcjonowanie grup społecznych. Jebane pisiory sprzedały się za 500 zł. Koniec analizy, dziękuję. Tego, jak radzić sobie na tym rynku, jak radzić sobie z mediami trochę, tak, które się przecież bardzo zmieniały, też te pisowskie media. No ja muszę powiedzieć, że byłem chyba ekspertem od wiadomości TVP, jednym z nielicznych, który To funkcjonował pan na ma w rynku. sobie rys masochistyczny też. Tak, bo to było bardzo ciekawe, to znaczy ja miałem taki kącik, w którym na Twitterze opisywałem te wiadomości TVP. On miał swój kącik na Twitterze, słuchajcie. I to nieraz było trudne, to znaczy po 5 dniach oglądania tego ścieku, Czy to była ta analiza? Ta analiza to był ten kącik na Twitterze? To była ekspertyza polityczna? potrzebowałem weekendu absolutnie bez kontaktu z mediami, żeby odtajeć, bo to jednak ryje beret, mówiąc brzydko. Nawet człowiekowi, który w sumie do propagandy jest przyzwyczajony, no bo jednak politolodzy o tej propagandzie Kirej, czy gdzieś pokazano te analizy, czy wyjebka? Tak pokazano te analizy, jak Donald Tusk ostatnio pokazał ekspertyzy odnośnie CPK. W zeszłym tygodniu było tak, że inaczej, 13 lutego była ta rada gabinetowa, no nie? Czyli rząd plus prezydent. To spotkanie, które było częściowo transmitowane przez media i tam Donald Tusk powiedział,
Czekajcie, ja to też spróbuję znaleźć ten cytat, żeby też nie pierdolić sobie tak kocupałów, co myśli na język przyniesie. Tam Donald Tusk powiedział dokładnie, już wam mówię, takie zdańsko powiedział, że gram na czas, żeby to znaleźć. Tak, tutaj mamy, tak, cyku pyku, o, proszę bardzo, mam już. Powiedział, wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się spotkać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o inwestycje. I nikt nie wiedział, jakie to są ekspertyzy. No więc Demagog, portal fact-checkingowy, sklasyfikował tę wypowiedź jako nieweryfikowalną. Bo nikt nie widział takich ekspertyz, a jednocześnie były, i to też Demagog wskazuje, raporty firm konsultingowych i ośrodków badawczych, które pokazywały korzyści z budowy CPK. No a potem portal fact-checkingowy Demagog złożył wniosek o dostęp do informacji publicznej i w odpowiedzi nie otrzymał żadnych ekspertyz, na jakie powoływał się Donald Tusk, które wskazywałyby szereg, które stawiałyby i pokazywałyby jakieś niekorzyści z budowy CPK. I o ile ja sam nie mam zdania dalej odnośnie CPK, tak no Demagog w tym tygodniu zmienił swoją notkę o tym i status tej wypowiedzi jako nieweryfikowalną na fałszywą, czyli największa niespodzianka świata. Donald Tusk wychodzi przed kamerę i mówi wam nieprawdę. Nieprawdę. Ja wam to ślubuję, że będą związki partnerskie i aborcja dostępna, legalna. Czy jestem zdziwiony? Jestem tak zdziwiony, jak zdziwiony jestem tym, że pan Malinowski nie dostał zaproszenia do telewizji, bo ma być pogodnie i uśmiechnięto. Tak samo dziwi mnie to, że Donald Tusk kłamie ludziom w twarz, wyżywe oczy. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Ludzie kochani. Przypominam 100 konkretów na 100 dni. Nie następujących po sobie dni. Jakichś dni? Ale panie, tam było 100 konkretów na 100 pierwszych dni rządu. Nie, no czy wy poważni jesteście? Ludzie. No, kto to brał na poważnie? Przecież nikt poważnie nie wziąłby tego na poważnie. Także dzień dobry. W propagandzie się uczą, prawda? To nie, to znaczy tam przekraczano wszelkie granice i już w piątek no rzeczywiście człowiek odczuwał absolutny dyskomfort. Tak, Czytanie z pierwszej księgi psalmów silniczkowych, wersety 21-37. I nie następujących po sobie konkretów. I wcale nie takich konkretów przecież. Jak, o Jezu, to, że ktoś napisał konkretów, to jeszcze chyba nie powód, żeby poważni ludzie uważali, że to konkrety. No, come on. z tym, co oni tam robili. No ale rzeczywiście Organizm nie akceptuje toksyn powyżej pewnego progu. to już wiemy. Co? Ile pan Co? zarobił przez te wszystkie lata na tych ekspertyzach? No to była suma tak. A co do 100 konkretów, to przypominam, że moim ulubionym konkretem na 100 konkretów, na 100 dni, nie jest ani legalna i bezpieczna aborcja, ani związki partnerskie, nie mówiąc już o równości małżeńskiej, ale tego chyba nie było w 100 konkretach. Moim ulubionym konkretem na 100 konkretów, na 100 dni, jest postawienie prezydenta Polski przed Trybunałem Stanu i czekam, ja czekam na to, bo czas mija, zegar tyka. Gdzie jest Trybunał Stanu dla prezydenta? Halo? Halo? 100 konkretów, Trybunał Stanu. I z jakiego, ja nie rozumiem, dlaczego nikt nie zwracał uwagi na to, że wśród tych 100 konkretów są takie bzdety, które całe 100 konkretów stawiają pod znakiem zapytania i żaden dziennikarz podczas kampanii nie wyszedł i nie zapytał: ej, w waszych konkretach jest kurwa Trybunał Stanu dla prezydenta. Czy wy przypadkiem nie ściemniacie troszkę w tych 100 konkretach na 100 dni? Czy przecież to jest niepoważne.
Przecież to jest sranie ludziom do mordy. A potem wychodzi wicenaczelny Okopres i on mówi, że on jest zdziwiony tym, że trzecia droga, to znaczy Polska 2050 to konserwatyści. To jest właśnie wasza wina, dziennikarze, zasrani, zajebani. Jak było to wymieniane około 300 000 złotych, tak? Przez 8 lat. To było główne pana źródło pana Nie, to nie dochodu? było główne źródło dochodu. No jest Mnie kurwa stać. W środę ma być trybunał dla Dudy. O której? Bo muszę sobie wpisać do kalendarza. taka zasada, że za pracę trzeba płacić. I ja w sumie te dochody moje w platformie malały, co roku nie rosły. Oj, prawda? oj, No bo oj. uznawaliśmy, że są Więc pieniądze partia potrzebne. daje radę bez pana, nie ma za co płacić, No, tak? sytuacja jest trudna też w partiach politycznych. Też uznawaliśmy, że te ekspertyzy mogą płacić A mniej, tak? ostatnią kiedy pan sporządził? W grudniu. Zdradzi pan tezę główną? Yy... Dawaj tezę. Jebać PiS. Wie pan co, redaktorze, nie pamiętam, to znaczy Wow. 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 że to była ekspertyza dotycząca chyba powołania rządu Donalda Tuska, tego, z którym teraz mamy, albo powołania tego dwutygodniowego rządu mazowieckiego i Morawieckiego, przepraszam, tak, i rozmaitych interakcji z tym związanych, tak, to znaczy jak reagowały media, ludzie, obywatele, co tam się z tym dzieje, tak. No, Brzmi jakby robił screeny tweetów bez skitu. Brzmi jakby robił screeny tweetów jebany. prawie coś takiego. Nie pamiętam, który z tych dwóch tematów, A kiedy pan założył konto na Twitterze? no w 2017. Poważne pytanie poważnego dziennikarza skierowane do poważnego politologa. Kiedy założył pan konto na Twitterze? Bez kitu Alicja ING, odpowiedź na to pytanie to miała taki vibik, kiedy szef pyta, co zrobiłeś dzisiaj w pracy. No... Kiedy założył pan konto na Twitterze? Od kogokolwiek brał pan jakiekolwiek pieniądze za prowadzenie konta na Twitterze? Nie, no to jest absurd, żadna partia polityczna, myślę, nie wiem jak z PiS-em, ale myślę, że żadna partia demokratyczna, polityczna nie płaci No i razem wiadomo. za konto na Twitterze, bo to jest absurd. Dobrze, a czy nie było takiego simplicite, implicite, przepraszam, założenia pod tytułem, słuchaj, my cię chłopie płacimy, ale ty masz swoje konto, to ładuj w tego pisiora od rana do wieczora. Napisz coś o Ajatollahu Sraczy. Czy tam nikt się nie interesował tym kontem, nikt nie wiedział, że ja Kurwa, obserwował go premier Polski, obserwuje nadal to konto. Premier Polski obserwuje konto tego człowieka na tym pierdolonym Twitterze. Mateusz Trzeciak pyta, czy oglądamy całe? Nie wiem, wiesz, nie wiem, czy po prostu nie zrobimy sobie do 9:30 i potem pójdę uprawiać weekend, a tak naprawdę to nie robić rzeczy. te konto mam. Nawet także to jest zupełnie moja osobista aktywność i mam do niej prawo jako obywatel. Zresztą ja celowo Twitter, pan prowadził konto na Twitterze tak, dla sportu, dla fanów? tak, O kurwa. Żeby walić w pisiora. Znaczy, to jest właśnie ciekawa historia, bo O, kolejna ciekawa historia. Ciekawe. No, tak mi przyszło do głowy właśnie. to konto tak sobie rosło, tam spokojnie funkcjonowało, w pewnym momencie zaczęło rosnąć bardziej i Kurwa, ja kocham jak ci ludzie traktują swoje Twittery jako taki serious business.
Aczkolwiek, no zdarza się, że to jest serious business, w tym sensie, że dzięki swoim kontom ci ludzie dostają robotę, jak ten chłop z TVP, Poszwiński. No i wtedy to się stała taka istotniejsza dla mnie rzecz, bo zobaczyłem, że ludzie to czytają. To zacząłem się w to bardziej angażować, natomiast to był w sumie sport, tak? Taki, Tak, ale za chwilę dojdziemy jeszcze do kolejnych detali, ale czy uważa pan, że ten polityczny Twitter Nie wiem właśnie, o co odegrał chodzi. rolę? Co to za powiadomienie? Co to za powiadomienie? Dzień dobry, Lupus Sanctus. Dzień dobry. Uszanowanie serdeczne. Dzień dobry. Jaką rolę w ostatniej kampanii? W zwycięstwie opozycji? opowiem tak, każde z mediów społecznościowych odegrało jakąś elementarną kampanię. Ja pamiętam też i znowu porównanie do najpotężniejszego dziennikarza śledczego pana Tomasza Wiejskiego, który w swoich filmach na YouTube opowiadał o tym, że Twitter to jest bardzo ważne medium, kurwa. Jest bardzo ważne, bo wydaje ci się, że uzyskałeś dzięki niemu poczucie ważności, no. Pało jedna z drugą. Jakąś elementarną część tej kampanii bardzo istotną. Najważniejsze jest to w tym wszystkim, Jest najgorszy. Ja bym chciał, żeby wszyscy stamtąd podchodzili, a sam tego nie robię. Jestem hipokrytą, wiem. że opozycja jako całość, zwłaszcza Platforma, no bo tak na to trzeba patrzeć, Poladroid. Oto legenda polskiego dziennikarstwa gada zupełnie poważnie o waleniu w pisiora. Piękne, wymowne płacze. No dla mnie najbardziej wymowne było pytanie, kiedy założył pan konto na Twitterze. zdystansowała PiS, jeżeli chodzi o media społecznościowe wreszcie w tej kampanii i one odgrywają niezwykle ważną rolę w kampaniach. Twitter to nie jest Facebook jednak. O tym trzeba pamiętać. To jest bardzo Twitter to ważne nie jest medium. TikTok i Twitter to nie jest Instagram, A piłka nożna to nie kebab. czyli takie trzy wiodące społecznościówki. Twitter jest mniejszy, ma mniejszą siłę oddziaływania, jeżeli chodzi o takie kwestie ludyczne, znaczy dotarcie do szerokiego grona osób. Myślę, że Chyba źle użyłeś słowa ludyczne, byku. jakbyśmy wyszli tutaj przed studio i zaczęli się pytać ludzi w Warszawie, kto ma Twittera, no to ta Akurat skala... na tej ulicy to podejrzewam, że wielu. Być może, ale sądzę, że generalnie jakbyśmy tam gdzieś się Jesteśmy popytali, na Wiejskiej, drodzy państwo. gdybyśmy się popytali ulicę dalej, to te odpowiedzi mogłyby być już raczej skromne. Listolipkowy Mazurek? Mazurek też jest lipkowy w zasadzie. Twitter jednak ma Mazurek jest centrystyczny w tym sensie, że jest lipkowo-pisowy jednocześnie. o tyle istotne, że jest bardzo angażujący. Tak, na przykład wiemy, że to medium w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Tam jednak jest komunikatorem takim podstawowym, politycznym, oznajmującym ważne Niestety. decyzje. W Polsce też to zaczyna się dziać, ale Niestety. zaczyna się dziać, jeżeli chodzi o Twitter. Także to, że ja mam 100 000 obserwujących, jakąś tam ileś milionów odsłon, no to nie znaczy, że ten mój na przykład wpływ był jakiś tam determinujący na wybory. No to absolutnie nie, no to trzeba być Ja uczciwym. nie mówię generalnie o politycznym Twitterze, nie tylko o pana koncie. Polityczny Twitter jakiś wpływ miał, ale Mnie wkurwia to, bo pomijając to, że tam są dziennikarze i politycy i sobie krzyczą na siebie, to jest chuj, ale mnie wkurwia to, że urzędy oficjalne komunikaty publikują na Twitterze. Prezydent, jakieś inne instytucje. No kurwa, nie powinno tak być. Nie powinniśmy uzależniać komunikacji oficjalnych instytucji od platformy. Kurwa, Ilona Maska, no kochani, ludzie kochani, znaczy. I tutaj powinno wejść Fediversum. Już trochę unijne instytucje się komunikują w ten sposób. Jednocześnie, gdyby instytucje zaczęły się komunikować w ten sposób, to może i dziennikarze by trochę tam łaskawszym okiem na to spojrzeli i wtedy znaczenie prywatnych, komercyjnych platform społecznościowych by spadło. Emmet, czy kakao zimne, czy ciepłe? Jedno i drugie jest zajebiste. myślę, że on nie był demiurgiczny. To nie. A jak Demiurgiczny pan Twitter. wszedł na radar pana Pereiry? Ja podpadłem panu Mateckiemu.
i rozpoczęło się śledztwo w mojej sprawie nieformalne, w którym były Jak pan zaangażowane. podpadł? No kiedy Jezu, jaki oni wszyscy mają taki kurwa vibe. Bardzo chcę być kimś poważnym. Bardzo chcę być traktowany poważnie. Bardzo chcę być inteligentem zmieniającym polski krajobraz polityczny. To są idealni kandydaci kurwa na posłów. doszło do sprawy śmierci syna Mikołaja? Tak. No to zdążyłem napisać coś o Mateckim. I Matecki się wściekł. Mówiąc złośliwie powiedział, kariera hejtera zaczęła się od walki z hejterem, tak? Kariera hejtera zaczęła się od walki z hejterem. Matecki się wściekł i postanowił mnie zdemaskować przy pomocy służb, telewizji. No i to w efekcie się udało. Jak pana znalazł? Nie mam pojęcia, nie dociekamy się, że się dowiemy. Myślę, że niebawem się dowiemy. Myślę, że się nie dowiemy. Myślę, że wszyscy będą mieli to w piździe. To stał nie tylko za mną, ale myślę, że za wieloma akcjami prześladującymi obywateli, niszczącymi demokrację, też polityków, ale politycy to też obywatele. I dowiemy się. Tak? Myślę, że to nas czeka, taki katarzis. Tak? Nie. To dowiemy się, bo już o Krzysztofie Brejzie i jego sprawie wiemy bardzo dużo. Myślę, że takich sytuacji będzie bardzo wiele i będziemy wiedzieli, jak ten system prześladowania obywateli Ale patrzcie, no naprawdę jestem w stanie wyobrazić sobie tego typa w roli posła, takiej właśnie maszynki do głosowania pisowskiej. Peowskiej. prześladowania demokracji wyglądał w PiS. Za czasów PiS. Co pana zdaniem nas najbardziej dziwi? Awatar DM, zimne kakao to jak ciepła wódka. Myślę, że 98% Polaków nie ma absolutnie pojęcia o skali tego, jak to wyglądało. To znaczy, myśmy żyli... Kosztowało? Nie, myślę, że koszty to są zupełnie wtórne dla ludzi. Jak chcecie znać skalę tego, jak to wyglądało, w sensie co odpierdalał PiS za swojej kadencji, to przeczytajcie sobie książkę Reżim Adama Sokołowskiego. Bo większość obywateli nie rozróżnia Jak emocjonalnie, to- czy to jest 100 milionów, bo już powyżej tego, no tam będą ogromne kwoty. Ja myślę, że skala procederu inwigilacyjnego, skala prześladowań, Sworley, czemu frajer z Twittera zapowiada, kogo rozpracuje partia rządząca? No właśnie, bo wydaje mu się, że... No tak mu się wydaje, no, tak mu się wydaje. w ten sposób, skala nadużyć, to znajdziemy się w standardach między Turcją a Białorusią, gdzieś w okolicach Rosji, trudno mi Aha, powiedzieć. aha. Autorytaryzm łamane przez prawie Kiedyś dyktatury. była taka świetna Aha, książka aha. Państwo stanu wyjątkowego. Nie zapomnijcie jeszcze, kurwa, powiedzieć, że mamy drugą Białoruś i więźniów politycznych. Myśmy się uczyli z nim Ale na studiach. Franciszek Kryszka? Tak, tak. Mhm. Nieżyjący profesor, doskonały mój wykładowca. I gdzieś zaczniemy operować, dowiemy się kulis, jak wyglądała władza PiS-u, na czym się opierała. Właśnie przypomniały mi się rzeczy, które wczoraj zapomniałem. Kurwa. I jak ona była Na potwornie... strachu? Wie pan, Na portu wiedza... czy inwigilacji? Czy to się wiąże? Tak, wszystko się wiąże. Wiedza o obywatelach, możliwość ich prześladowania jest rządem poprzez strach. Strach jest immamentną Ciekawa częścią ekspertyza. państwa, które jest Immanentną, nie immamentną. państwem służb specjalnych Czy jego i można państwem zrobić głośniej? stanowionego. Jeżeli Można. obywatele nie boją się, to nic z tego nie wynika, prawda? Ja dlatego też miałem anonimowe konto na Twitterze, ponieważ obawiałem się tego, co oni są w stanie zrobić. Zdając sobie sprawę, przecież kto rządzi Polską, przecież te osoby były znane z poprzednich kadencji Działał pod przykrywką, taki Don Pedro, caramba. wielu lat. Natomiast tak, gdzie to, co nas czeka, to będzie takie trudne katarzis, tak? Bo wielu ludziom, myślę, że też wielu wyborcom PiS-u otworzy te oczy i zresztą nie tylko ta sprawa zapewne, i pokaże, że oni żyli w takim orwellowskim roku 84. Bingo. Dziękuję, Marysia, dziękuję.
A dla wyborców ówczesnej opozycji, a teraz koalicji, to nie będzie też szok? Myślę, że dla wszystkich to będzie szok, tylko Bo te szoki są różne. Wielu się sprzedało, nie? Tylko, że te szoki będą różne. Znaczy, dla nas, wyborców opozycji, ten szok będzie potwierdzeniem tego, co żeśmy myśleli. Być może skala będzie dojmująca, być może informacje o narzędziach, metodach będą straszne, ale 84 musiał paść, dobrze mówisz, Paweł. odwróćmy to pytanie, to znaczy wyborcy PiS-u, na tym się opierała też ich władza. Sądzi, że oni żyją w dobrze poukładanym państwie, które jest dość dobrze zarządzane, dba o nich, no bo to jest taki jeden z tych elementów. Słyszeliśmy słowo sprawczość. No, Tak, no ale dba o nich, wyręcza ich z podejmowania wielu decyzji, to bardzo istotne w tym wypadku, socjologicznie, psychologicznie motywowane i pomaga im żyć, prawda? A nagle się okaże, Cześć, Ewa. że dla części przynajmniej tych osób, kiedy ta kurtyna opadnie, okaże się, że to państwo wcale takie nie było. To znaczy to państwo, Zareagowało równo. że żeby nie przede wszystkim prześladowało swoich. I to będzie szok dla nich, kiedy oni się dowiedzą, bo Jezu, my jaki ten tutaj gość jest żyjemy... śmieszny, kurwa, no nie mogę. Coś w nim jest takiego, coś w nim takiego, kurwa, coś w nim jest takiego, czego nie potrafię określić. Paweł Wojtasiewicz, mam takie pytanie z innej beczki. Wszyscy w tym środowisku kłamali, jak zaczęło wychodzić, kto odpowiada za to konto. Czemu mielibyśmy mu teraz ufać w to, co mówi? Nie mielibyśmy. w epoce medialnego Pegasusa. Ja sądzę, że Pegasus nie jest też największym problemem, z którym my będziemy tam mieli do czynienia, dowiemy się, bo Pegasus był Jestem przekonany, że chłop słucha trójki. Że chłop słucha rocka progresywnego. Lipki lubią porównania do Białorusi, bo to im robi dobrze na ego, który jest potężny jak mój bebech. Może tak, ale pisowcy też porównują się do Białorusi, bo mieli teraz więźniów politycznych. A propos radia, słuchajcie, wczoraj byłem u Balbiny, u kota Balbiny byłem wczoraj na chacie i Gonzito, przepraszam, nic nie mam do rocka progresywnego, po prostu jestem przekonany, że on go słucha, no nie. Jeszcze nie to nie znaczy, że rock progresywny jest zły. Róbcie sobie co chcecie, no nie. Bo ja wczoraj u Balbiny, u kota Balbiny, ci z was, którzy oglądali grudniowe streamy w jakości 240p, na pewno kojarzą kota Balbinę. No i byłem sobie u tej Balbiny i leciało radio i okazało się, że to było Radio Nowy Świat i w Radiu Nowy Świat była audycja, w której zaproszona do studia kobieta, powiem nawet baba, w której zaproszona do studia baba opowiadała przez no to była taka długa audycja dosyć, myślę, że z godzinę trwała, opowiadała przez ten czas, jak kulturalnie, ale i skutecznie zwalniać pracownika. Kumacie to? Słuchajcie, Wyborcza pisze artykuły o tym, jak przeklęci lokatorzy psują smak życia przeklętym landlordom. Właśnie nie przeklętym, biednym landlordom. TVP zaprasza do telewizora fliperkę, która opowiada wam, jak flipować mieszkania, ewentualnie jak wywalić matkę samotną z dzieckiem, no bo to może być kłopotliwe, wyeksmitowanie takiej rodziny. A w Radiu Nowy Świat, który jest reinkarnacją radiowej trójki, inna baba opowiada wam, jak zwolnić pracownika, żeby było dobrze. Więc tak, uśmiechnięta Polska. Ja tutaj zerkam na czat, bo chciałem coś konkretnego. Rush, chciałem skomentować Rush. Zespół Rush kojarzy mi się z chłopakami z baraków. Tyle chciałem powiedzieć.
narzędzi, które przecież wszechwładne państwo PiS-u w tym czasie, państwo A jak słyszę rok progresywny, to mam przed oczami zespół Dream Theater. Nie wiem, czy słusznie. Dominik Szopa, czy w Radiu Nowy Świat nie pracuje czasem Tomasz Raczek? Nie wiem, ale pasowałby tam. Tłumacz Adam. Co mam rozwinąć? Co mam rozwinąć, Adam, powiedz? Czy jest coś złego w chłopakach z baraków? Nie, ja kocham chłopaków z baraków. Ale pamiętam właśnie, że był odcinek z zespołem Rush. Chyba nawet byli na jego koncercie. I chyba nawet zespół Rush tam wystąpił osobiście. Ja uwielbiam chłopaków z baraków. Nie obejrzałem całości. A co mam rozwinąć o chłopakach z baraków? No to tyle, no, że zespół Rush kojarzy mi się z chłopakami z baraków, bo się tam pojawiał. I czy Queen to nie rok progresywny? Nie wiem. A, Dream Theater to metal progresywny mówicie? O, widzicie, no, jak to się losy ludzkie plotą. policyjne, państwo służb specjalnych zarządzało i wykorzystywało. Ja nie mam takiej wiedzy, Trójkowicze i rok progresywny to połowa czatu, mówi Kejos. Kurde, na to wygląda. Na to wygląda. ale przypuszczam, że tak jest po No, prostu. według mnie, jak się skończył flirt, flirt pana z Pereirą i Mateckim? No, przyjechała Był do mnie dalszy ekipa rano, kiedy wyszedłem z psem. Chłopaki z baraków są super. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby, gdyby ktoś zrobił polskie chłopaki z baraków, ale takimi polskimi chłopakami z baraków, nie mówię tutaj dosłownie na zasadzie licencji jak The Office, ale myślę sobie, że takimi polskimi chłopakami z baraków byli kiepscy, których też uwielbiam. I nie zaatakowała w bezczelny sposób. Następnie rozpoczął się hejt, groźby. Znaczy, potem ten człowiek, który do mnie przyszedł, on jest na Twitterze, Brinam się nazywa, O, inby z Twittera, jazda. pisał do mnie, strasząc mnie, John szantażując. Bigland też? Tak, to ten. To jest funkcjonariusz? Tak, to jest z telewizji człowiek. Pisał do mnie, Boże, moje marzenie to Tomasz Wiejski u Tomasza Lisa opowiadający o tym, że pisał do niego Wojtek Żubr-Boliński i że to funkcjonariusz. strasząc mnie i szantażując. Nie odpuściłem, no więc puścili materiał w TVP Nie o odpuściłem. mnie. Piękne. W sumie niewiele odbiegający standardem od tego, Oni są twardzi. Dla nich naprawdę Twitter to jest jakaś narodowo-wyzwoleńcza walka. zrobił redaktor Jaczak, znaczy nazwano mnie hejterem, powiedziano, że Przypominam, że Jadczak też pisał o lisowym mobbingu, więc Ania Nowicka, on robi miny jak Wiejski, no, bez kitu. byłem doradcą Platformy. Oczywiście włamano się na Facebooka ojca, To jest mina pod tytułem jestem poważnym człowiekiem, mam o sobie wysokie mniemanie, a poza tym jestem poważnym człowiekiem i jestem bardzo poważny. Jestem bardzo poważny i istotny. To jest taka mina. wyciągnięto mu zdjęcia, prawda. Że był jakimś oficerem w LWP, Tata tak? był oficerem politycznym, pracował w Ale on ma Akademii mocną Politycznej. Wykładał wychowanie przez kulturę i sztukę, propedeutykę nauki o kulturze i tak dalej. Został pozytywnie zweryfikowany w 1989, pracował w Akademii Obrony Narodowej. To wyciągnięto. Zaatakowano mnie ze wszystkich stron, jak to opis. No oczywiście telefony w nocy, groźby śmierci. Zaatakowano mnie. Cały Naszczali mechanizm mi w szaf. uruchomiono, oczywiście przy pomocy też agentów służb specjalnych, też zamontowanych na Twitterze, jak Emilia Kamińska. Ej, teraz jak zrobiłem tę pauzę, to kurde, ja nie wiem czy nie, kurde, muszę zrobić screena. Zrobię z tego jakiś plakat taki wyborczy. Albo templatkę Obamy Hope. Bo on tutaj wygląda teraz jakby patrzył w przyszłość. To jest taki więzień polityczny walczący z reżimem PiS. No, widzę to oczami wyobraźni. Słuchajcie, jak będzie gilotynowy merch, to będzie plakat z Pablo Moralesem, o taki. Pablo Morales jako mąż opatrznościowy.
Jako Pablo Morales, jako mąż stanu. To będzie ten kadr. Widzicie to? Macie to przed oczami? To on rozprowadzał to w dużej części. I usiłowano mnie zastraszyć. No to były o tyle trudne chwile, że poziom agresji No, nic nie przybije i tamtego. natarczywości Tamtych był 100%. niezwykły. No to jest właśnie do państwa stanu wojennego, A które jak pan po prostu przeskoczył z- wyjątkowego. Ale w sombrero? Może uda mi się dorysować mu sombrero. Z radaru Pereiry na radar Twardowskiego i Jadczaka. Ale jest Można osoby, powiedzieć teoretycznie radar z zupełnie innej strony. Czy praktycznie to już jest inna historia? no to jest pewnie osobiste starania pana Twardowskiego o to, żeby mnie upupić, mówiąc Gombrowiczem. No i Jeszcze brakuje Barei do lipkowego bingo. Brakuje Barei. Był już Orwell, był Gombrowicz, jeszcze Bareja. Bareja musi się jeszcze pojawić. efekt tego jest taki, jaki jest. Bo pan mówi, że on domniemania. się mści, a mści się za... No, kiedyś żeśmy mieli konflikt na Twitterze, to chyba Konflikt na Twitterze. wszyscy odnotowali i wszyscy o tym dobrze wiedzą. No i to jest bardzo prosta konsekwencja tego, co A to, że oczywiście źle użył upupienia, to wiadomo. się A wydarzyło. skąd Jadczak? A, Jadczak. Ta kurwa Jadczak! Aaaa! Wydaje mi się, że Jadczak jest kolegą Twardowskiego i stąd Jadczak, natomiast myślę, że to będzie jeszcze przedmiotem dociekań też A formalnych. nie zdziwiło pana, że Jadczak podjął robotę Pereiry? No, ciekawe, co? Ciekawe. No, przypadek? Wie pan, ja redaktora Jadczaka znałem z różnych stron. Natomiast zdziwiłem się, że on kiedy przesłał mi pytania, to były to Jadczak ma jad w nazwisku, dokładnie. pytania, w których był napisany artykuł. Hmm, De facto. znam to. I A Ale się ulewa redaktorowi Lisowi. Ale się ulewa, Boże. opublikował wszystkie? moje odpowiedzi chyba tak. No moje nie. Nie. Ciekawe. To co nie pasowało, Moje- wyleciało z tekstu. Chyba tak. Ja niedobrze pamiętam, czy wszystkie, czy nie, ale chyba tam gro więcej. Kiedy zobaczyłem, że te pytania, które on mi tam gdzieś kolejne zadaje, dzwoni do mnie natarczywie i tak dalej. Co pytanie to teza. Tak, no właśnie są, no to przestałem się z nim komunikować, bo to nie ma sensu. Ej, czekajcie chwilkę. Siema. Tak, po prostu. Informując go, że, bo całe odkrycie polega na tym, że zarabiałem pisząc ekspertyzy dla Platformy Obywatelskiej I został pan i hejterem. zostałem płatnym hejterem. Tak, w tym wypadku płatnym hejterem i to A jest czy to jest Cześć Michał Kozłowski. procesowe? Jak To jest pan uważa? procesowe. Jest, tak? Co Czy pytanie, chce to pan teraz opowiedział pozwać Lisek. Jadczaka za zniesławienie
za naruszenie dóbr osobistych? Myślę, że to będzie kilka etapów. Tak? Nie chciałbym o tym mówić teraz, ale myślę, że to będzie kilka etapów. Ale i kodeks Będzie- cywilny i karny, tak? Nie, karne myślę, nie wiem. Jestem przed końcem rozmów z prawnikami, będziemy nad tym wszystkim się jeszcze zastanawiali, jakieś działania będą podjęte. Ja teraz nie chciałbym o tym mówić, ale myślę, że będą. Dobra, i teraz nagle z hejtera w artykule Jadczaka staje się pan hejterem z wielu Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten przeklęty Jadczak. artykułów, wielu Ja publikacji. jestem hejterem z artykułu i wynurzeń Pereiry i Wąsika. A DGTR Alice nie miał czasem pozwać Jadczaka za tekst osoby, a potem z tego po cichu zrezygnował? Chyba tak. Ciekawe jak z Michniewiczem, bo to też miał być pozew, miała być sprawa i do niczego nie doszło chyba. Jestem hejterem Ozdoby. No tak, i też cały taki establishment się rzucił na mnie medialny, tej czwartej, jak to mówi Adam Abramczyk, czwartej patowładzy. I że go zacytuję. A czy to, niech pan powie, czy to była forma nobilitacji, że nagle o tym, o panu i o anonimowym koncie Dziś jest dzień doceniania pracownika? No to docencie waszego pracownika Żubra, bo Ewa donosi, że na 134 oglądające osoby jest tylko 59 lajków. Polska słyszy z trybuny sejmowej? No, w przypadku wymieniania mojego konta przez Jacka Ozdobę myślę, że to nie była nobilitacja. Pan nie traktuje, nie odnosi się z wielką stroną do posła Decoration. Poseł Decoration jest jednym z moich Ale mu faworytów pojechał. intelektualnych, to muszę przyznać. Bardzo mocnych. Więc... A Tomasz zaczął pan Liski od mówił o tej, Jadczaku. o defensywy medialnej. Jak pan sądzi, co, że tak powiem, nutki wyśpiewał chyba Wysocki, nutki lub wolą tańczyć solo, bo to wiedzą, że to do remis się fasola trafił po pachnie dupie? samowolną. Dlaczego te nutki lubią w chórze? Bo to jest dobry moment do walenia w platformę, tak? To znaczy wszyscy, bo przecież ja jestem anonimowym człowiekiem, to nie o mnie chodzi tutaj zupełnie. Każdy z tych wielkich dziennikarzy, którzy zatrważa się słowem debil czy kretyn, zobaczmy, użytym, w ogóle nie sprawdzono kontekstów. Na przykład Jadczak podał, że ja kiedyś napisałem Ajatollah Sraczy. jednemu z internautów, tu zacytuję, jesteś zjebem, tak? No i to podobno świadczy o moim koncie. No ale Przepraszam, Jan Michał Szulew za głośnego pterodaktyla. internauci, bo przecież nie ja. Akurat słowa idiota on regularnie na swoim No tak, używa. no to już do tego chciałem dojść, ale A rzeczywiście to może tak. inny idiot. No tak, ale to znaczy jak używa tego redaktor Jadczak czy każdy inny, to jest wszystko w porządku. Jak używa tego Pablo Morales, to jest to hejt. No to jest taka trochę podwójna moralność, ale z tym trzeba żyć. Natomiast kiedy on to podał jako przykład, to ten sam mechanizm, którego użył Pereira, wyciągnął jakieś wpisy moje i je pokazał jako hejt. No więc Jadczak to pokazał i ja już nawet na to nie patrzyłem, bo ja mam zablokowanego już Jadczaka. Ja to się tym nie przejmuję, proszę państwa. Ja to już nawet nie patrzę na to. Ja to nie zwracam uwagi na takie rzeczy. I to sobie mogą, wie pan. Ja to nie patrzę na to już w ogóle. Ja nie patrzę na to nawet, wie pan. Mówiąc szczerze, to ja nie patrzę na tego typu rzeczy. Oni tam coś piszą sobie, prawda, co tam chcą, ale ja to nie patrzę na to. Nie patrzę na to. A teraz pół godziny o tym, co napisał Jadczak. Nie oglądam tego, mam po prostu tego dosyć. To śledzą tylko moi prawnicy. Ale Natomiast idę do sądu, to właśnie. kiedy on to napisał, to tam odkryto i okazało się, że to była odpowiedź do człowieka, który napisał mi w ten sposób. I co, Morales, cieszysz się, że ten gość w Annecy zabił te dzieciaki. Pamiętamy, był taki mord w Annecy francuskim, gdzie terrorysta muzułmański zamordował kilkoro dzieci, bodajże 6 dzieci w ogródku takim jordanowskim, prawda? I ten facet mi napisał, że ja się cieszę, jestem przeszczęśliwy, że ten człowiek zabił, to mu odpisałem, prawda? Przecież jak można coś takiego traktować? Żałuję, że mu w ogóle odpisałem, bo to Ja człowiek... zresztą Ja nie zwracam na to uwagi, a teraz przez pół godziny będę opowiadał wam o dialogu, który odbyłem na Twitterze. pytanie brzmi, Cześć Exor, oglądamy Pablo Moralesa, polskiego hejtera, jako gościa u Tomka Lisa.
pełowskiego hejtera. Zastanawiam się, dlaczego. Czasem ktoś mówi, że ja przeginam pałę. Nie, w sumie mówią, że ja przeginam pałę. No, ja, proszę pana, ja przeginam pałę, że nazywają mnie internetowym trolem. Nie, wy myślicie, że sobie tu będziecie żartować? Że mnie nie będziecie traktować poważnie? Że ja przeginam pałę? Może to wy po prostu jesteście zamiętcy. Proszę, może to wy jesteście zamiętcy, kochani. Powiem do kogoś ty debilu, ale przepraszam. Jeśli ktoś pisze Jest debilem, no to chyba mogę powiedzieć do niego debilu, prawda? do mnie, cytuję, ty taki owaki. Ale zacytował. Na 4 udary przeżyłeś, a następny Tak. no to przepraszam, mam odruch, żeby załadować. Ale większość tych wpisów, Ja się tylko bronię, zejdź z mojego trawnika. ja nie ze wszystkich być może jestem dumny, ale większość tych wpisów właśnie na tym polega, że człowiek pisze jakąś obrzydliwą rzecz do mnie, ja zwykle nie odpowiadam, ale nieraz Raz rzucę mu, że jest ajatollahem sraczy, no. poniesie nas temperament, nie wiem, chęć jakiegoś odreagowania, to jest normalne w tym szambie, które tam się wylewa. Nieraz coś zrobimy i jest jakaś reakcja. Ale żeby pokazać to, trzeba pokazać kontekst wypowiedzi. Tak samo jak i Pereira użył, że nazwałem pewnego polityka śmieciem. Dramat, prawda? Nieładny. Ale przecież nie pokazał, dlaczego to napisałem, a sprawa była prosta. Ci politycy występowali tu niedaleko, trawestując bramę z Auschwitz, tylko tam było zamiast Arbeit macht frei, było szczepienie czyni wolne. No, czy może być większa podłość od wykorzystywania Holokaustu takiego świętego? Tak, AdiGTR, gość, który brał pieniądze za hejtowanie w internecie, narzeka na hejt w internecie. Dokładnie to się tutaj dzieje. Tego miejsca jak Auschwitz, gdzie zginęło 1 milion osób, do robienia tak bezczelnej polityki. No to jest po prostu obrzydliwe. Stąd ta nazwa się pojawiła. Na 150 czy 160, nie pamiętam, tysięcy moich wpisów, które tam są na Twitterze, takich przykładów jest niewiele, bardzo niewiele. Ale oczywiście wyciągamy tylko te. Mówię, proszę bardzo, niech ktoś sobie obejrzy moje wpisy z ostatnich kilku miesięcy, na Proszę bardzo, proszę obejrzeć sobie moje wpisy z ostatnich kilku miesięcy. Kto to zrobi? przykład, i je przeanalizuję pod względem tego, czym jest Celny Ewa, Lisz pisał o wysyłaniu ludzi do gazu, no. hejt. Ja mogę pokazać panu Jadczakowi, każdemu z 4. patowładzy, czym jest hejt. Naprawdę mogę Niech pan pokazać. powie, czym według pana jest hejt? Tym, co robią inni, nie ja. Hejt jest celowym upodlaniem człowieka przy zastosowaniu takich drastycznych metod, na przykład jak życzenia śmierci. Proszę, taka metoda jak u pana, prawda? Po udarach. Jak odczłowieczanie i tak dalej. Kurwa, oni mają taki vibe, kurwa, nie wiem dlaczego, ale oni mi się strasznie kojarzą teraz z programem, za chwilę dalszy ciąg programu i z tymi wywiadami, które robili Man i Materna w latach 90. Kurwa, jak ja to kocham. Jak ja to kocham. Napiszcie mi na czacie, czy kojarzycie za chwilę dalszy ciąg programu. Więc ja mam takich wpisów setki albo Że tysiące. mocne słowo to jeszcze nie jest hejt. Nie, no mocne słowo to nie jest hejt. Pamiętamy, co dzisiaj powiedział Biden o Putinie. Popatrzmy, jak wygląda To holenderska jest polityka. sick fuck, tak? Tak. Pamiętajmy, popatrzmy, Nie, o Trumpie chyba. nie, o O Putinie. Trumpie wcześniej powiedział sick Aha, fuck. o Ten Trumpie, a po prostu. dzisiaj, że to jest szalony skurczy. Mhm. Tak, nazwijmy to delikatnie. Przypomnijmy sobie, jak wygląda chociażby holenderska polityka pod dzieci, tym względem, no. gdzie politycy się raczej nie hamują, używając bardzo twardych słów i tak dalej. Twarde słowa nie oznaczają jeszcze, czy takie jak na przykład, nie wiem, kretyn, idiota, debil, nie oznaczają jeszcze Wszyscy trójkowicze tego, że to jest kojarzą, hejt. to To jest prawda. osiągnięcie pewnego stanu emocjonalnego, który jest wyrażany w mediach. Jestem Ten do zwolennikiem pulsu, czyli reakcja błyskawiczna. Wszystko w stylu jest na żywo. Nieudawane tutaj na Woronika. tych słów u mnie nie ma dużo. Naprawdę, tego typu. Proszę sprawdzić statystyki słów. Na One moim, się gdzieniegdzie pojawiają. profilu. I teraz tak, pan na przykład Jadczak pisze w artykule, że ja dużo czasu poświęcałem Hołowni. To jest nieprawda. Komu? Hołowni.
To jest nieprawda, bo to jest właśnie taka teza napisana, że Platforma wynajęła mnie, żebym opluwał Hołownię. No to chyba on suflował mu Twardowski, tak? Tak. Ajatollah straczy ten. I no nie wiem, ale prawdopodobnie, trudno mi powiedzieć. No nie, naprawdę. Większość moich wpisów zdecydowana dotyczy PiS-u. Każdy, kto to konto widzi, może sobie obejrzeć przed kampanią. Byliśmy w kampanii. Dobrze, słuchajcie, bo to już też, żeby, kurde, to już nie ma co, bo ja się boję, że ja przydawkuję, no nie? Ja się boję, że ja przydawkuję. Para pa 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 pararara pararara rararara pararara. Trwają zmiany w naszym kraju. Wiele osób przyszło nowych na różne stanowiska, wiele odeszło. Chciałbym przypomnieć, że lustracja nie jest przeprowadzona konsekwentnie, że tysiące osób, które odeszło, chce wrócić. Są jednak osoby, które trwają na swoich stanowiskach od wielu lat. Goszczę u jednej z tych osób. Jest to wicedyrektor departamentu jednego z ministerstw. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Cześć Jul, witam osobę Jul na czacie. Nazywam się Wojtek Żubur-Boliński i prowadzę opiniotwórczy kanał o charakterze egalitarnym Gilotyna TV. Zapraszam. Witam. Chciałbym zapytać, jak wiele lat pan jest dyrektorem, przepraszam, wicedyrektorem departamentu? Ja bezpośrednio po liceum zacząłem być wicedyrektorem i utrzymałem to stanowisko. To już jakieś 44 lata chyba. Rozumiem. Chciałem zapytać, czy nigdy panu nie proponowano, żeby został pan dyrektorem departamentu? Krótko mówiąc, chodzi mi o awans. Nie proponowano mi zresztą. Zresztą mówi, wspaniała energię też taką mam. Ja też mam taką w tym tygodniu, dlatego będziemy zaraz kończyć powolutku. Uskrzydlać może reanimują MDM w nowej TVP? Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Może, ale nie wiem. Myślę, że... Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Kirej, czy was nie zasmuca, że ten pierdolnik nie zmienia się w treści od 30 lat, tylko jest bardziej nowoczesny w formie, a i to nie zawsze? Już nie zasmuca chyba. Już mam ten etap za sobą. Ania Nowicka, Jezu, to jest na maksa list z Moralesem. Trochę tak. Uskrzydlacz raczej byłby lepszy niż Studio Jajo, to na pewno. Ale tak jak pisze Łukasz, może lepiej nie i zostańmy z nostalgią. Tutaj się zgadzam. Trochę bym się bał tego, no nie? Że zepsuje mi to dobre wspomnienia. Man już nie jest zabawny, nie ta głowa, mówi Jan Michał Szulew. Tego też bym się obawiał. Jul, dzięki. Jakie masz zaplecze edukacyjne, zawodowe? Masz jakieś bio, czy jesteś pokroju napierały? Co to znaczy pokroju napierały? Bio? Na pewno mam jakieś bio. Moje zaplecze edukacyjne? Wykształcenie średnie. Pracowałem długo, przez dekadę w reklamie w mieście Warszawa, w agencjach reklamowych. Nie podobało mi się. Zrobiło to ze mnie komunistę. Teraz jestem łysym, lekko utytym 35-latkiem. Siedzę, krzyczę do kamery, narzekam na polskie. Mam wrażenie, że niektóre z ekip nie wiedziały, że jestem tutaj. Obczaj sobie na kanale też zakładkę wideo i nie tylko streamy, ale też odcinki sobie obczaj. To ci powinno dać obraz, czym się zajmuję tu na kanale. Rozumiem, ale czy nie ma pan ambicji, żeby piąć się wyżej po drabinie urzędniczej? Wie pan, to jest optymalne miejsce. Jeśli wyżej, to na bardzo krótki czas, jak pan sam, panie redaktorze, zauważył, dużo ekip się zmieniają się bezustannie i wtedy przyprowadzają swoich ludzi.
A ja utrzymałem to stanowisko przede wszystkim dzięki lojalności wobec siebie naturalnie. Chłopiec z PSL. Pytałem wielu pracowników o pana i Jak będzie apokalipsa, to apokalipsę przetrwają karaluchy i PSL. o pana działanie. W ogóle pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego. Ekser, pytasz po co studia marketingowe, jak każdy ziom z marketingu, którego znam, ma studia albo z tym niezwiązane, albo nie ma ich w ogóle, to tak samo jak z dziennikarstwem. Większość dziennikarzy nie ma studiów dziennikarskich, a ludzie kończący dziennikarstwo nie zostają dziennikarzami. Stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te 40 parę lat ani jednej decyzji. A dlaczego? Dlatego, żeby tu zostać, wie pan. Podejmie pan decyzję jakąkolwiek w ekipie A, to ekipa B pana wyrzuci, prawda? Dla ekipy B pan się zgodzi na coś, to ekipa C pana zamknie do więzienia. No to już trzeciek polski Monty Python, trochę tak, ale jednak zupełnie inny humor, bardziej... Mniej dekodowalny, bardziej polski. Monty Python jest bardzo uniwersalny. A jak przychodzi jakieś zlecenie, to mam tutaj do szuflady, a wieczorkiem dre. No dobrze, ale następna ekipa pyta pana, czy pan coś robił. A ja mówię nie, bo mi się tamci nie podobali. No i tak sobie trwam. Czyli krótko mówiąc, nie opuści pan tego stanowiska. Chyba że po prostu tutaj się przekręcę. Dziękuję panu za rozmowę. A więc, jak się nie przekręci, to nie opuści. Uskrzydlacz piszesz tam, widzę na czacie o graniu na Commodorku. Ja co prawda nie jestem aż tak hardkorowym retrograczem. Ja gram sobie na emulatorkowej konsoli. Nie wiem, czy tak można. Niektórzy mówią, że nie można. I ostatnio gram sobie, znaczy już nawet nie ostatnio, od długiego czasu ostatnio wróciłem do Castlevanii, Super Castlevania 4, która jest remake'em Castlevanii 1. I kurwa, kocham to. Takie trochę proto Dark Soulsy, taki mam vibe'ik jak w to gram. Przy czym jest to trudniejsze niż Dark Soulsy. Dobrze, kochani. Na dzisiaj kończymy. Anarchiusze, emulatory są legalne, ja wiem, że są legalne, ale niektórzy mówią, że tak, że nie wypada, że nie powinno się. Mają prawo do takiego zdania. Ja się z nim nie zgadzam, ale niech sobie żyją, no nie? Zwłaszcza jeśli chodzi o retro giereczki. Dobrze, kochani. Komentarz na dzisiaj do komentarzu. Tak, Boliński, brawo. Zostawcie mi komentarz o treści Pablo Morales. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie na Twitchu, nie wiem o czym, pamiętajcie. Dziękuję wam za obecność w tym tygodniu. Widzimy się w poniedziałek. I co? Tak, widziałem jak CEO Kellogg's powiedział, że biedni mogą jeść jego płatki na obiad. Żeby zaoszczędzić trochę. To wpisuje się mocno w to, że chyba w zeszłym roku, czy no jakoś niedawno, w którejś z amerykańskich gazet był artykuł o tym, że dla oszczędności warto skipnąć śniadanie. Więc połączyć to sobie, skipnąć śniadanie, zjeść płatki na obiad i nara. Gratulacje. Tak, Pablo Morales w komentarzu, łapki w górę na YouTubie, coś tam na Twitchu, link do Discorda znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, żeby kupować w lewackiej szmacie, ważne jest, żeby kupować w lewackiej szmacie. Co jeszcze mogę wam powiedzieć mądrego? Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym na platformach takich jak patronite.pl/gilotyna, patron.com/gilotyna, jak i na YouTubie. I muszę się jakoś zmobilizować, żeby skończyć odcinek, który robię. Bo chciałbym skończyć odcinek, który robię. Gosia, jakieś szurskie streamy może wieczorem w weekend? Nie wykluczam, słuchaj, nie wykluczam. Dawno tego nie robiliśmy,
Więc może. Z drugiej strony, kurde, jak ładnie jest. Słonko świeci, ciepło. Więc też wykorzystajcie dobrze weekend. Miałem betonozę dzisiaj puścić. Dobrze mówisz, Avatar DM. Dzięki za przypomnienie. Więc jeszcze piosenka na dzisiaj. Jeszcze dzisiaj rapsy. Proszę bardzo. Czy jak wpiszę w YouTube'a po prostu betonoza, to wyskoczy mi mój własny kanał? Oczywiście, że nie. Mogliby chociaż udawać przede mną, że mam wysokie pozycje w algorytmach. Szurskie treści? Przecież oglądaliśmy Pablo Moralesa. Ostatnio w ogóle ktoś mi pisał w wiadomościach prywatnych, że zakładał, że jestem z Bartoszyc, skoro nagrałem rapsy o Bartoszycach. Nie jestem z Bartoszyc. Tylko czułość. Produkcja. Witam w programie, w którym widzowie oglądają na żywo, jak żubr ogląda żubra. Konserwatorskich oraz wytycznych Wojewódzkiego Urzędu rapującego. Ochrony Zabytków proponuje się przebudowę rynku Placu Konstytucji 3 maja. Ale powiem wam, że z biciku jestem tutaj dosyć dumny. I z tego, że zrobiłem beat z Dark Soulsów. Jego w atrakcyjny sposób dla mieszkańców i turystów. Bicik to wyszedł. Zaraz będzie lato i się zrobi w kurwę ciepło. W miastach powiatowych znowu rozpęta się piekło. 36 stopni w cieniu i nie będzie gdzie się schować. Kostka brukowa zawsze smaczna i zdrowa. NBA rejestracja. Już nie zrobię fikoła teraz. Wtedy byłem jeszcze młody i szczupły. I rewitalizacja rynku w mieście Bartoszycach położonym na Mazurach, gdzie burmistrz zamiast zieleni beton sobie ubzdurał. Burmistrz Bartoszyc Petrykowski Piotr. To jest w tej historii niemal komiksowy łotr. Drzewa do drzewo staną, tak zostałem wychowany, bo po drzewa nie wycina, ten na zawsze jest Głośniej może wygnany. zrobię, co? Żeby Nie, może było sobie tak, zrobię. jak było, no bo tak tu było drzewiej. To są jego argumenty, aby walczyć z każdym drzewem. Nie wiem co to za pomysły, ale powiedz kurwa synek, w czym ci do chuja przeszkadzał zielony cienisty rynek? Kurwa refren. Betonoza. Rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 Wiecie, co jest najgorsze? Bartoszycach. Że ja chyba tego lisa sobie już poza anteną obejrzę do końca. Gaja, zero cienia dają teraz Ale nie wiem. tutaj nawet Możliwe, że nie. kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę, kurwa. Co to znaczy uskrzydlać, że 97 post na Twitchu dziś? Nie rozumiem. Kurwa. A, że na czacie, tak? Powiedz gnoju, kto dał ci takie wytyczne, by działać Czuję jakby chatbota? nie było katastrofy klimatycznej. Odpowiadaj mi śmierdzielu, ty burmistrzu niedomyty. Dlaczego nie słuchasz ludzi, tylko granitowej płyty? Wycierasz sobie mordę nawiązaniem do historii. Właśnie, a przecież są mieszkańcom wybory dajesz lokalne. upał latem niczym na dnie mori. Temperatury są coraz wyższe co roku. Klimatyczna katastrofa postępuje krok po kroku, więc dodałeś uroku swemu miastu ty ćwoku. No bo co komu da cień betonowego bloku? No bo co komu da cień 3-piętrowej kamienicy? Albo wyrwanie drzewa z korzeniami z ulicy i zastąpienie go jakimś krzaczkiem w domu. Czuję się niezręcznie oglądając sam siebie w waszej obecności. To dostaje kurwicy. Politycy Polaków traktują gorzej niż trzodę w czasie suszy. Minister prosi, by
oszczędzać wodę. Razem z korposami karmią katastrofę klimatyczną, ale Bartoszyce mają dziś chociaż fontannę śliczną, taką multimedialną, pokaz świateł co godzinę. Pomyśl o tym, kiedy będziesz już wędrować przez pustynię w poszukiwaniu ostatniej kropli wody w Mad Maxie, ale to nie jest film, nie ma mowy o relaksie. Co mam mówić, jak oglądam sam siebie? Betonoza, rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę. Cycę, kurwa! Betonoza, rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę, kurwa! Plac ma być żywy, nie do siedzenia pod drzewami. Jest po to, aby robić imprezy, żeby można było rozstawić kramy, wojsko mogło złożyć przysięgę, czy straż pożarna mieć swoje święto. Powiedział Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc w TVP3 Olsztyn. No, jakieś pytanie jeszcze? Dobrze, kochani. Dziękuję wam za obecność. Dziękuję wam za to krępujące zakończenie dzisiejszego streama. I powiedziałem wszystko, co ważne, już powiedziałem. Do widzenia. Do widzenia. Żegnajcie. Do jutra. Nie do jutra. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Elo, pa, cze, nara.